Dobrze, to taki mamy plan na dzisiaj. I chciałabym zadać Państwu kilka pytań na początek. Rozumiem, że teraz wszystko widzicie i slajdy się przesuwają. Cudownie, daliśmy radę. Kilka pytań na początek. Nie będę też oczekiwała od Państwa w tej chwili odpowiedzi na te pytania, bo myślę sobie, że to są dość osobiste pytania. Odpowiedzi na te pytania też mogą być bardzo osobiste, ale gdybyście zechcieli się na chwilkę zatrzymać nad tym, czy doświadczyliście już w aktualnej sytuacji wojny w Ukrainie granic pomagania, takich waszych indywidualnych granic pomagania? Ja doświadczyłam. I jakoś mam takie poczucie, że wielokrotnie, ale też nie będę o tym teraz mówić, ale pomyślcie sobie Państwo, czy od momentu, kiedy wojna w Ukrainie wybuchła i Państwo, wyobrażam sobie, że tak jak tu jesteście, w większości rzuciliście się pomagać i zastanawialiście się, co ja jeszcze mogę zrobić, jak ja jeszcze mogę pomóc i czy poczuliście w pewnym momencie, że to są już jakieś wasze granice, że za tą granicą już nie dacie rady? Na czym to dla was polegało, ta granica? Jak wy żeście to odczuwali? Jak to dla was było? Zapraszam was do takiego postawienia sobie pytania i też poszukania być może później odpowiedzi, po to, żeby dać sobie też taką przestrzeń do tego, żeby zrozumieć, co się ze mną dzieje, jak jest taka sytuacja, gdzie trzeba rzeczywiście dużo różnych rzeczy zrobić i dużo jest zadań, a sił jest ileś. Więc sprawdźcie Państwo w ogóle, na czym to dla was polegało. Poza tym, jak temat pomagania uchodźcom i uchodźczyniom jest obecny w waszym osobistym życiu, w pracy, w szkole, już teraz? Dzisiaj jest 28 dzień. Jak to jest dla was w tej chwili? Jak to było dla was na początku? Jak wy się teraz z tym czujecie? Jak to jest obecne jakoś w waszym życiu? Co my myślimy? Co przeżywamy? Czego oczekujemy, a czego obawiamy się w związku w ogóle z podejmowaniem decyzji o pomaganiu dzieciom, które razem ze swoimi rodzicami uciekły przed wojną? Jak to jest dla was? I znowu, słuchajcie, nie będę tutaj, absolutnie nie oczekuję odpowiedzi. Natomiast bardzo gorąco Państwa zachęcam do takiej refleksji w pewnym momencie. Gdybyście zechcieli nawet sobie, czy po tym naszym spotkaniu, czy w jakiejś swojej wolnej chwili usiąść i trochę pomyśleć, jak to dla was jest, po to, żeby troszkę, być może lepiej siebie zrozumieć, ale też poszukać tych odpowiedzi, których będziemy za chwilę jeszcze szukać. To tylko kilka takich pytań na początek, ku refleksji. Serdecznie Państwa do tego zapraszam. Chciałabym też powiedzieć o tym w ogóle, z jaką ja perspektywą wchodzę dzisiaj na to spotkanie z Wami. Mamy ekstremalną sytuację wojny i mamy obok tego indywidualne, wasze subiektywne decyzje o pomaganiu. I myślę sobie o tym tak, że nikt nie ma prawa wam mówić, jaką wy decyzję macie podejmować, czy pomagać, czy nie pomagać, jak pomagać, w jakim obszarze, jak by to miało wyglądać. To jest absolutnie wybór osoby. Dzisiaj, jak myślałam sobie w ogóle, o czym bym chciała Państwu opowiedzieć, to pomyślałam sobie, że bardzo bym chciała też Wam o tym powiedzieć, że nie wchodzę tutaj na to spotkanie z taką perspektywą, że ja Wam teraz powiem, co Wy macie robić. Bardzo bym chciała, żeby to wybrzmiało na samym początku. Jeszcze raz jakoś powtarzam, że myślę sobie, że nikt nie ma prawa, już na pewno nie ja, ani ktokolwiek, mówić Wam, jak Wy macie to robić, jak Wy macie się tym zająć. To jest za każdym razem indywidualny wybór osoby. Perspektywa, z jaką wchodzę do Państwa dzisiaj na to spotkanie, to jest perspektywa zdrowia psychicznego i możliwości zachowania zasobów. I w dodatku jeszcze zachowania zasobów na dłużej. I ja będę jakby mówić o różnych rzeczach,
tylko i wyłącznie z takiej perspektywy, jak dłużej utrzymać naszą siłę, jak myślimy o sobie jako o osobach pomagających, to jak my możemy to zrobić, żeby tych zasobów było na dłużej, ale też właśnie przyjmę taką perspektywę zdrowia psychicznego. A zatem, przepraszam, jeszcze raz powtórzę, nie będę występowała w takiej tutaj roli, żeby Państwu powiedzieć, jak to miałoby wyglądać, bo to jest absolutnie wybór każdego z Was, subiektywny, indywidualny. Chciałabym też powiedzieć, w ogóle też na samym początku, że to też chciałabym pokazać Państwu z takiej perspektywy mojej olbrzymiej wdzięczności do wszystkich wolontariuszy i wolontariuszek, którzy podejmują się ogromnie trudnego, niezwykłego zadania w różnych miejscach. Myślę sobie, że te osoby, które dzisiaj są z nami, one też podejmują, wszyscy jak tu jesteśmy pewnie, podejmujemy też różne działania. Ja mam pełny szacunek i podziw i chciałabym Państwu jak najserdeczniej też podziękować za każde najdrobniejsze działanie, jakie podejmujecie w sprawie pomagania. Myślę, że nie tylko dzieciom i ich rodzicom, ale w ogóle ludziom, którzy przybywają z kraju, w którym dzieją się potworne rzeczy. Dziękuję. Dziękuję naprawdę wszystkim tym, którzy robią nawet taki maleńki drobiazg, bo myślę sobie, że te słowa, że dobrych ludzi jest więcej, ludzi dobrej woli jest więcej, one wybrzmiewają w tej chwili w taki sposób i są tak bardzo aktualne i to daje ogromną nadzieję. Jak o tym mówię, to też czuję, że jestem bardzo poruszona, więc chyba tu się zatrzymam, bo przecież mam opowiedzieć o czymś bardzo konkretnym i z poziomu racjonalnego, a nie z poziomu emocji. Ale też potrzebowałam to Państwu na początku powiedzieć. Jest we mnie bardzo dużo wdzięczności, podziwu i szacunku dla wszystkich wolontariuszy. No dobrze, to teraz już trochę się spinając, czym jest granica pomagania? No właśnie, każdy z nas ma pewną granicę dotyczącą pomagania i chcę powiedzieć, że to jest w porządku. To nas chroni także w zachowaniu zasobów na dłużej. I takie kolejne pytanie, wokół którego moglibyśmy na chwilkę jeszcze pobyć, to jak ja mogę być uważna na moje granice? Co będzie tym moim sygnałem przekroczenia granic? I jak ja tak mówię, to też ciekawa bym była, co Państwu przychodzi do głowy, jak to jest dla Was. Może tutaj jeszcze się na chwilkę zatrzymam, bo właściwie ta dzisiejsza prezentacja o granicach pomagania jest pokłosiem też wielu naszych rozmów, nie tylko z pacjentami, ale też właśnie z wolontariuszami, którzy się zgłaszają o wsparcie, o taką pomoc doraźną, ale też jest pokłosiem rozmów wśród grona znajomych mi psychologów, bo mamy takie poczucie, że trafiają do nas coraz częściej osoby, które już w tym momencie czują się krańcowo wyczerpane, a to jest niecały miesiąc. I to bardzo nas zatrzymuje, to bardzo nas zastanawia. I nie dalej jak w tym tygodniu postanowiliśmy nawet skomponować takie filmiki krótkie, w których zawieramy jakieś najważniejsze treści dotyczące granic pomagania, dotyczące chronienia własnych zasobów, po to, żeby jakby te informacje dotarły do jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ te nasze granice pomagania wyglądają bardzo różnie. Tutaj Państwo widzicie na slajdzie cytat, który za pozwoleniem pewnej młodej kobiety udostępniam Państwu. I ona powiedziała mi tak: na początku, tak jak omawiała swoją sytuację, nie miałam wątpliwości, że tak trzeba. To było bardzo trudne, tyle godzin na nogach, spałam 3 godziny na dobę, ale to nic. Nie chodziło o zmęczenie fizyczne. Dodam może, że to jest młoda kobieta, która pracowała, pomagała na dworcu centralnym. W takich najbardziej trudnych momentach rzeczywiście robiła właściwie wszystko. To znaczy
Nosiła paczki, podawała herbatę, opiekowała się dziećmi, przytulała płaczące kobiety, robiła wszystko. I w pewnym momencie jakby poczuła, że to właściwie w ogóle nie chodzi o jej zmęczenie fizyczne, że ona daje radę, jest młoda, jest silna. Natomiast dopiero jak nawrzeszczała na swojego ojca, zupełnie bez powodu, zrozumiała, że coś jest nie tak. To była rzeczywiście awantura między nią a jej ojcem, no Bogu ducha winnym. Natomiast jakby potem to, co się z nią wydarzyło, sprawiło, że ona postanowiła jednak sięgnąć po pomoc, bo stwierdziła, że rzeczywiście przestaje panować nad emocjami i to nie jest w ogóle kwestia granicy fizycznej, tego zmęczenia, chociaż rzeczywiście spała bardzo mało i nosiła ciężkie rzeczy, ale że przekroczyła jakieś swoje granice związane z emocjami i powiedziała, poczułam, że nie jestem już tą samą osobą i że potrzebuję pomocy. No i teraz co ja mogę zrobić, bo chcę dalej pomagać, ja chcę dalej to robić, ale czuję, że ja się muszę na chwilę zatrzymać, żeby zrozumieć, co się ze mną dzieje i co ja mogę zrobić, żeby te swoje zasoby odbudować. Pamiętajcie Państwo, że my wszyscy jesteśmy też w sytuacji kryzysowej w tej chwili. Na zeszłym spotkaniu mówiliśmy sobie, że właściwie Państwo w szkołach, nauczyciele w szkołach, wy jesteście w takim permanentnym kryzysie od 2019 roku, od czasu strajku, który no, właściwie niewiele przyniósł, chociaż mieliśmy taką nadzieję, że on bardzo wiele zmieni. W rozmowie z grupą znajomych nauczycieli ja usłyszałam, że nie można mówić, że ten strajk nic nie przyniósł, bo on może nie przyniósł rozwiązań wielu formalnych, nie przyniósł rozwiązań finansowych, ale to, co przyniósł, to czasami konsolidację środowiska, konsolidację społeczności, takie poczucie wsparcia też w grupie. To było bardzo ważne, więc jakby tutaj wiem, że Państwa zdania są podzielone. Natomiast takie są fakty. Ten strajk, to co się tam działo, ogromne emocje, to jest już 2019 rok. Potem przyszła pandemia. Państwo w szkołach byliście w zdalnym nauczaniu, czasem hybrydowym, czasem stacjonarnym. To się wszystko bardzo dynamicznie zmieniało. To było dla Was, nauczycieli, czymś ogromnie trudnym. Pandemia przyniosła też nam wszystkim straty. Traciliśmy bliskich, zwłaszcza osoby starsze, ale jak wiemy nie tylko. Teraz mamy wojnę w Ukrainie. To jest sytuacja kryzysowa. Pomaganie też jest bardzo trudne. Sytuacja, w jakiej żeśmy się znaleźli, też stwarza nam czasami takie obszary, w których trudno nam jest poruszać się. Osoby, którym pomagamy, one najczęściej wyrażają nam wdzięczność, ale nie jest tak zawsze. Osoby, którym pomagamy, czasem też reagują wobec nas agresywnie, czasem mają pretensje, czasem w ogóle my nie rozumiemy, co się z nimi do końca dzieje. Wtedy czujemy się bezradni i bezradni nie dlatego, że nie wiemy, co zrobić dla tej osoby, bo na przykład wiemy, co zrobić, możemy zabezpieczyć jej bezpieczeństwo, możemy jej zapewnić dach nad głową, możemy podać ciepły posiłek, ale czasami nie wiemy, co zrobić z tymi emocjami. Więc jakby czasami jesteśmy w tej sytuacji pomagania trochę zdani na takie intuicyjne poruszanie się i nie zawsze pomaganiu towarzyszą, jak powiedziałam, takie pozytywne emocje, nie wiem, wdzięczność, radość, ulga. To czasem jest złość, to czasem jest agresja, to czasem jest poczucie bezradności, bezsilności. Mówię o tym dlatego, żeby przede wszystkim powiedzieć, że te emocje, które my odczuwamy w tych sytuacjach, w tej permanentnej już od 2019 roku sytuacji kryzysowej, w pomaganiu, które zderza nas z różnymi też sytuacjami, że te emocje są uprawnione. Nasze emocje, wszystkich emocje.
Mamy prawo odczuwać lęk, złość, bezradność, zdezorientowanie, poczucie winy, a czasem nawet i krzywdy. No i jak oczywiście też te wszystkie pozytywne emocje, które też mamy okazję doświadczać. To są, proszę Państwa, normalne emocje w nienormalnej sytuacji. Ja bym bardzo normalizowała te wszystkie emocje, które my w tej chwili odczuwamy, no biorąc pod uwagę to, w jakiej znaleźliśmy się sytuacji. Czyli te emocje w sytuacji kryzysowej, one są takie. Osoby, które były na poprzednim spotkaniu, być może rozpoznają ten slajd, a dla tych wszystkich, których nie było, to powiem. Na poprzednim spotkaniu mówiliśmy sobie tak, taka ostra reakcja na stres jest zdrową reakcją i ona najczęściej ustępuje bez pomocy profesjonalnej, kiedy sytuacja zewnętrzna się stabilizuje. I mówiliśmy sobie tak, słuchajcie, no jak my możemy pomóc tym osobom, które mają taką ostrą reakcję na stres? Mówiliśmy sobie tak, no bądź dostępny dla tych osób. Jak jesteś w sytuacji, że jesteś pomagaczem, pomagasz, bądź dla tych osób dostępny. Pytaj, czy wszystko w porządku, czego potrzebujesz. Powtarzaj, patrz, uśmiechaj się, przytulaj, zapewniaj o bezpieczeństwie i obecności. Zadbaj o podstawowe potrzeby tych osób. Zapytaj wprost, czego potrzebujesz. Chcesz pić, jeść? Czy potrzebujesz gdzieś się przespać? Jeśli trzeba, pomóż, jeżeli możesz. Uznawaj i nazywaj emocje. Normalizuj te emocje, tak jak sobie tu nazywamy. Powiedz tej osobie, jesteś bardzo przestraszony, to trudne. To jest okej, że przeżywasz właśnie to w tej sytuacji. Buduj poczucie kontroli, tłumacz, uprzedzaj, sprawdzaj, dawaj wybór. Nie bez kozery przypominam ten slajd, bo o nim żeśmy mówili właśnie z takiej perspektywy. Jak my możemy pomóc innym? Ale mówiliśmy, proszę Państwa, też tak, że jak jesteśmy w samolocie i wypadają maski tlenowe, to najpierw osoba dorosła ma podać maskę sobie, a dopiero potem dziecku, dopiero tej osobie, której ma ewentualnie pomóc. No to jeśli wyjdziemy sobie od tej metafory, podaj tlen najpierw sobie, to jak my możemy inaczej ten slajd przeczytać? Jak można pomóc sobie? Rozmawiaj ze sobą. Bądź dostępny także dla siebie. Pytaj się, co się ze mną dzieje. Powtarzaj. Ania, ile jeszcze tych działań masz do podjęcia? Uśmiechaj się do siebie. Czasem przytul albo siebie, albo się do kogoś. Zadbaj o podstawowe też swoje potrzeby i zapytaj siebie wprost, czego ty w tej chwili potrzebujesz, co się z tobą dzieje. Uznawaj i nazywaj emocje. Mów sobie, to jest okej, że właśnie przeżywasz to właśnie w tej sytuacji. Tłumacz, uprzedzaj, sprawdzaj, dawaj wybór. Także sobie. Maska tlenowa najpierw dla siebie. I wokół tej metafory będziemy, proszę Państwa, dzisiaj sobie podążać. Na przyszłym spotkaniu podamy maskę tlenową dzieciom. Taki mamy plan. Jeszcze patrząc troszkę inaczej, od innej perspektywy na tą reakcję kryzysową. To taka króciutka porcja wiedzy, ale się nie będę tutaj za bardzo rozgadywać. Jeśli myślimy sobie o reakcjach kryzysowej z takiej perspektywy faz, to w fazie pierwszej, takiej wstępnej, osoba zaczyna odczuwać napięcie i próbuje utrzymać równowagę przy użyciu tego, co już zna, co umie. Takich nawykowych sposobów rozwiązywania problemów. W fazie drugiej, kiedy wzrasta troszkę napięcie, no, mają prawo zawodzić te nawykowe strategie rozwiązywania i osoba odczuwa niepokój i zaczyna funkcjonować wtedy nieskutecznie. Może wtedy sięgnąć po taką strategię prób i błędów. Pojawia się taki trochę chaos i może doprowadzić w tej fazie drugiej do pewnej dezorganizacji zachowania. W fazie trzeciej pojawia się już silne napięcie
i ono wymaga uruchomienia różnych dodatkowych zasobów wykorzystywanych w najtrudniejszych sytuacjach, jak również poszukiwania, również tak bardzo aktywnie, nowych strategii rozwiązywania problemów. I oczywiście to może prowadzić do rozwiązania kryzysu. Jeśli jednak tak się zadzieje, że my trochę przegapimy tą fazę drugą i trzecią i będziemy tylko krążyć wokół znanych sobie do tej pory sposobów czy strategii radzenia sobie ze stresem, z poważnymi sytuacjami, z trudnościami, to może się tak zdarzyć, że przejdziemy do fazy czwartej. A ona następuje wtedy, gdy problem został nierozwiązany w tych poprzednich fazach i to już prowadzi do poważnej dezorganizacji osobowości, a często do załamania emocjonalnego. I teraz co my mamy zrobić, żeby ta czwarta faza w ogóle nie miała miejsca? Czyli jak ja mogę ochronić siebie? I zwróćcie Państwo, może pamiętaliście, jaki był tytuł całego spotkania. Ja tam zadałam takie pytanie, czy trzeba chronić siebie? A tutaj już piszę, jak mogę chronić siebie. Ja już nie pytam, czy. Bo proszę Państwa, jeżeli ma być to pomaganie długoterminowe, to my z perspektywy takiej, o jakiej powiedziałam na samym początku, z perspektywy zdrowia psychicznego, nie możemy przekraczać swoich granic. Te zasoby potrzebne nam będą naprawdę jeszcze na długo. Więc dzisiaj będziemy krążyć wokół takich pytań, jakie są Twoje granice? Co możesz zrobić? Co możesz przekazać, oddać innym, może odłożyć na później, żeby nie robić wszystkiego naraz? Do kogo możesz zwrócić się o wsparcie, wskazówki, pomoc? To takie pytania, na które znów nie będziemy tutaj szukać odpowiedzi, bo to są Państwa bardzo osobiste też często odpowiedzi, ale zapraszam do takiego stawiania sobie pytań, sprawdzając, w którym momencie są te moje granice. Natomiast chciałabym zaprosić Państwa w tej chwili do może bardziej takiego aktywnego w zaciszu domowym, bo myślę, że wszyscy jesteśmy w tej chwili jakoś w swoich miejscach na ziemi, do postawienia sobie takich ważnych pytań o granice. I nad tym fragmentem chciałabym się zatrzymać troszkę dłużej. Jeżeli macie Państwo, nie wiem, coś do notowania, czy może gdzieś będziecie sobie chcieli zapisać to w komputerze, wszystko jedno, to chciałabym dać teraz troszkę więcej czasu na to, żebyście Państwo poszukali własnych, osobistych odpowiedzi. Jak stawiamy sobie takie ważne pytania o swoje własne granice, to pierwsze pytanie, jakie bym proponowała, to właściwie co umiem i jak mogę to wykorzystać, jeśli myślę sobie o tym, co chcę zrobić w sprawie pomagania. Co ja umiem? Co potrafię? W czym się sprawdzam? Pozwólcie Państwo sobie na taką chwilkę zatrzymania. Długo tu nie będziemy też stać, ale pozwólcie sobie Państwo na taką krótką chwilę zatrzymania. Sprawdź, co umiesz, jak myślisz o sobie. Alicjo, Karolino, Małgorzato, Joanno, co ty umiesz? Co tak naprawdę potrafisz? W czym się sprawdzasz, w czym jesteś dobra, dobry? Co to takiego? Trochę mamy. No to w takim razie, a czego ja nie umiem i nie będę się za to brać?
jeśli mogę się z Państwem podzielić, to było moje odkrycie w pewnym momencie. No nie jestem interwentem kryzysowym. Nie jestem gotowa do tej pracy, nie szkoliłam się jako interwent kryzysowy. Mogę w tej pierwszej fazie interwencji kryzysowej wysłuchać, nazwać, odzwierciedlić, bo jestem psychologiem, ale nie jestem interwentem kryzysowym. I tu jest granica też mojego pomagania takiego profesjonalnego. Co zatem mogę zaproponować, a kiedy się zatrzymać? Jak Państwo myślicie o sobie, to gdzie jest ta Wasza granica? Czego nie umiecie? I to nie szkodzi. Dlatego tak postanowiłam się też osobiście podzielić, że tu jest moja granica pomagania. Nie umiem interwencji kryzysowej. W porządku, umiem inne rzeczy, więc za to nie będę się brać, bo to byłoby ze szkodą dla ludzi. Nie będę udawać, że to umiem. Więc jak to jest dla Was? Czego Wy nie umiecie i w porządku. Nie musimy umieć wszystkiego. Fantastycznie, że są ludzie, którzy potrafią zorganizować przejazd uchodźców i uchodźczyń w granice, w głąb kraju. Cudownie, że są tacy silni mężczyźni, którzy noszą te paczki. Cudownie, że są ciepłe, fantastyczne, empatyczne kobiety, które przyjmują do domów i jeszcze potrafią w milczeniu, bez słów zorganizować to miejsce w domu, nakarmić, zadbać. I z takim też nieoczekiwaniem wdzięczności, tak? Bo to jakby nie dlatego robimy. Co umiem, czego nie umiem? Mamy trochę? Trochę mamy. A kolejna sprawa. Co ja mogę, jak już wiem, że nie mogę wszystkiego i nie muszę wszystkiego, to właściwie co ja mogę przekazać, oddać innym, odłożyć? Tak, to pytanie gdzieś nam już się pojawiło na poprzednim slajdzie. Ono jest bardzo ważne. To nie jest pomyłka, że to jest powtórzenie. Jak myślę sobie o tym, ile ja mogę, a gdzie już naprawdę nie mogę, to co ja mogę ewentualnie komuś przekazać? Powiedzieć, słuchaj, tego nie umiem, ale tu ta osoba potrzebuje tego. Czy ja mogę Ciebie prosić o to, żebyś Ty to zrobił, bo ja wysiadam już, ja już tu nie umiem, nie mogę, nie dam rady. I tu nie chodzi tylko o kompetencje, to chodzi też o przestrzeń, również taką osobistą. A co ja na przykład mogłabym odłożyć, czyli okej, ja to zrobię, ale za chwilę, bo teraz robię webinar na przykład. Więc nie mogę być w 2 miejscach naraz na przykład, tak? Więc co mogę zrobić jutro, ale jak ja mogę to sobie zaplanować, żeby też była przestrzeń, troszeczkę przestrzeni dla mnie na regenerację, bo jak przestanę spać, to nie wiem jak Państwo, ale ja nie umiem już nie spać. To już nie te lata. Jak myślę sobie o takim pytaniu, co mogę przekazać, oddać innym, odłożyć, to też pojawia mi się w głowie taka refleksja. Szukaj aktywnie pomocy i przestrzeni wsparcia, zarówno tego merytorycznego, jak i emocjonalnego. Bo być może sama ze sobą nie odpowiem sobie na te pytanie, co ja mogę przekazać, oddać innym. Porozmawiaj z kimś na ten temat. Być może ktoś Ci powie, tak trzeźwo ktoś Ci powie, no słuchaj Ania, ale Ty nie jesteś interwentem kryzysowym, dlaczego Ty tam leziesz? No zastanów się dziewczyna, no nie rób tego. Być może sami w sobie nie będziemy mogli tego zobaczyć, być może ktoś nam to nazwie. No super, chodzi o to, żeby to po prostu zobaczyć. I ostatnia rzecz, no pomyślcie sobie Państwo, tak trzeźwo, tak racjonalnie, ile godzin w tygodniu ja mogę przeznaczyć na pomaganie? Gdzie czuję, że to jest moja granica? I to oczywiście będzie się pewnie zmieniać w czasie. Trochę inaczej funkcjonowaliśmy w pierwszym momencie.
Państwo wolontariusze mówią o tym, jak się z nimi spotykamy i próbujemy jakby z nimi pracować tak, żeby oni też siebie chronili. To oni mówią, że to był taka euforia, adrenalina, to się działo. I rzeczywiście mieli takie poczucie wtedy, że trochę, tutaj zacytuję jedną młodą kobietę, miałam poczucie, że w ogóle nie mam granic tego pomagania. I to czasem tak jest, jeżeli pomagamy krótkoterminowo. Ja tak sobie myślę, że my w tej sytuacji, pewnie wielu z Państwa teraz tam gdzieś u siebie pokiwa głową, myślę sobie, że my wielokrotnie przekraczaliśmy swoje granice w tej sytuacji, przekraczamy i będziemy przekraczać. I znowu powrót do takiej refleksji, że to jest absolutnie wybór osoby, w którym momencie ja sobie powiem stop. Ale jak tu dzisiaj jesteśmy, to jak Państwo myślicie o tym, co robiliście wcześniej, co się z Wami teraz dzieje, no a dzieciaczki będą u nas w szkołach i w przedszkolach. Będą rodzice, którzy będą potrzebowali tego pomagania, również z naszej strony. No to gdzie jest ta moja granica? Dzisiaj, bo to jest dynamicznie w czasie. No to spróbuj sobie to jakoś dookreślić i spróbuj się tego trzymać. Trochę prowokacyjnie napisałam 2-3 godziny w tygodniu. Nie wiem, co Wy z tym zrobicie, ale oczywiście każda osoba ma swoją decyzję i tylko warto, żeby się tego trzymać. Tak pomyślałam sobie, że zaproponuję Wam takie doświadczenie w trakcie tego webinaru, żebyście sobie gdzieś tam w swoim miejscu zadali sobie te pytania. Nazwijcie sobie, gdzie są Wasze granice. Powiedziałam przed chwilą, że to też jest dynamicznie zmieniające się w czasie. Jeden z panów, który zadzwonił do mnie właśnie z prośbą o pomoc i też zapytałam, czy zechciałby, żebym sparafrazowała trochę jego wypowiedź i tutaj Państwu pokazała, powiedział jak najbardziej. No, cudowny człowiek z wielkim sercem postanowił w porozumieniu z żoną pojechać na granicę i znowu pomagać tym wszystkim cudownym ludziom, którzy przekraczali tą granicę i uciekali przed potwornością wojny tutaj. I on powiedział tak, na początku to było zupełnie normalne. No podjąłem decyzję i pojechałem. Tak, na granicę pojechałem. Zabrałam koce, śpiwory, jedzenie. Córka dała mi swoje pluszaki dla dzieci. I wiesz, byłem tam jak w jakimś odrealnionym Matrixie, to jego powiedzenie. Tam się dużo działo, szybko wszystko. Trzeba zawieźć, dziękują, płaczą. Potem znowu na granicę, zaopiekować się, przewieźć, znaleźć adres i z powrotem. Czułem siłę i taką moc, że mogę to dać i być taki użyteczny. No i tutaj nastąpił jeszcze opis, jakie tam niesamowite rzeczy się działy i jakie to było budujące, ile w tym było dobra, serca. Ale ten mężczyzna za chwilę powiedział, no i tak, i 4. dnia to poczułem. Myślałem, że będę miał zawał z tych emocji. Gniotło tak w klatce piersiowej, trudno mi się oddychało. No tam szybko koledzy go zaprowadzili do lekarza, ale lekarz nic nie stwierdził. EKG też było w normie. I ten lekarz powiedział, słuchaj, idź do psychologa, bo to może być reakcja na stres. Te granice pomagania w czasie, myślę sobie, że znowu powrócę do takiej myśli, że w ciągu krótkiego czasu to nawet można, słuchajcie, bardzo głęboko zanurkować w to pomaganie. Oczywiście znowu, to jest wybór osoby, jak my to robimy i ile tego robimy, ale krótkoterminowo. Natomiast za chwilę te nasze zasoby fizyczne i psychiczne, one się po prostu wyczerpują.
Więc ja już nie zadaję tego pytania, czy trzeba się chronić, tylko zadaję pytanie, jak my możemy się chronić, żeby nam tych zasobów wystarczyło na długo, żebyśmy mogli być tutaj razem z naszymi gośćmi i gościniami najlepiej jak potrafimy. I to spotkanie właśnie jest po to. Jak ja mogę chronić siebie w czasie pomagania? I postanowiłam Państwu przedstawić takie wybrane narzędzia. Nie będę się przy nich zatrzymywała bardzo długo, bo ta prezentacja będzie dla Was, będzie umieszczona w tym naszym miejscu na stronie głównej Wydziału Psychologii, więc za każdym razem, jak tylko Państwo będziecie mieli ochotę, to możecie ją sobie tam zajrzeć do niej, ściągnąć ją dla siebie, wykorzystywać, to jest dla Was. Ale tylko opowiem, jak to rozumiem. Po pierwsze, już mówiliśmy sobie trochę o tym, zatrzymaj się. Super, że pomagasz. To jest absolutnie cudowne. My dzięki temu wszyscy przetrwamy. My Polacy, my Ukraińcy, my wszyscy przez to przejdziemy, bo jesteśmy razem. Ale słuchaj, zwolnij, podłącz głowę. Dlaczego chcę pomóc i komu chcę pomóc? Komu mogę pomóc? Jak pomagając, nie zaniedbać codziennych obowiązków? Chyba że podejmę taką decyzję, że na jakiś czas ja mogę te swoje codzienne obowiązki włożyć w pewien nawias. Mogę tego przez chwilę nie robić. Okej, jeżeli taka jest Twoja decyzja, to jak najbardziej w porządku. Ale porozmawiaj ze swoimi bliskimi. Co oni na to, że chcesz pomagać i w jaki sposób chcesz pomagać? Spróbuj się zastanowić też w tym zatrzymaniu, co czujesz i czego potrzebujesz tu i teraz. Ta chwila zatrzymania może właśnie dokładnie temu służyć. Komuś się włączył mikrofon. Już, ok. Mamy. Po drugie, zapraszam Państwa do odwołania się do faktów i racjonalizacji. Bardzo dużo w tej chwili zwracamy uwagi na to, żeby odwoływać się do faktów, sprawdzać źródła i uważać na wszelkiego rodzaju fake newsy. To jest nam kompletnie do niczego niepotrzebne. Burzy spokój i nas, i innych. Spróbujmy rzeczywiście korzystać ze sprawdzonych źródeł informacji. Z jednej strony mówimy tak, no nie izolujmy się od wiadomości. Te wiadomości też są ważne. Możemy planować różne działania, odwołując się do tych wiadomości, ale uważajcie na to, żeby tych wiadomości nie oglądać bez przerwy. To niczemu nie służy. Oczywiście musimy być na bieżąco i to jest ważne, żebyśmy byli na bieżąco, ale sprawdzajmy wiadomości 1-2 razy dziennie i spróbujmy zamienić obrazy na słowa. Jeśli chodzi o dzieci, no to w ogóle już nie ma tematu. Będziemy też o tym mówić, żeby uważać na to, żeby dzieci nie oglądały obrazów. Czyli raczej możemy opowiedzieć dziecku o tym, co się dzieje w Ukrainie, a nie pokazać, co się dzieje. Rozmawiaj też o tych faktach z bliskimi i w ogóle rozmawiaj o pomaganiu z innymi wolontariuszami, ze współpracownikami w szkole na przykład, jak oni się czują w tej sytuacji pomagania. Szukaj wsparcia merytorycznego i emocjonalnego i szukaj sposobów zmniejszenia napięcia i redukcji doświadczanego stresu. Czyli tu jest taka myśl, taki punkt o tym, spróbujmy zaprosić głowę do tego, co się dzieje, bo to, co się dzieje, też jest bardzo angażujące emocjonalnie. No i tutaj, jeżeli mamy szukać właśnie tych sposobów redukcji napięcia, to pierwsze, o czym koniecznie trzeba powiedzieć, to o przywracaniu oddechu. Jak jesteśmy w stanie wysokiego stresu albo jesteśmy w ogóle tak sfokusowani na realizacji zadań, no to słuchajcie, głównie oddychamy jakoś tak szczytami płuc, bardzo płytko. A oddech ma absolutnie niezwykłą funkcję w regulowaniu naszych emocji.
Jest taki bardzo prosty sposób, wynaleziony już dawno temu przez amerykańskich komandosów, stosowany też w takich sytuacjach kryzysowych, w warunkach bojowych również. On się nazywa oddychanie do kwadratu albo po kwadracie, niektórzy tak mówią, ale chodzi o to samo. Opis macie Państwo tutaj na slajdzie. Właściwie trzeba zrobić wdech nosem, tak aby powietrze wypchnęło brzuch, czyli chodzi o to, żeby zacząć oddychać przeponowo, licząc do 4. Potem jak mamy taki długi, głęboki wdech uruchamiający nam przepony i liczymy do 4, to trzeba przez chwilę zatrzymać oddech i też policzyć do 4, a potem powoli nosem wypuścić powietrze i wciągnąć brzuch, znów licząc do 4 i zatrzymać oddech znów na 4 sekundy. Bardzo proste. Niektórzy mówią, że wolą powietrze wypuszczać ustami, czyli wciągnąć na pewno powietrze nosem, natomiast to już do Państwa decyzji, jak Wam się to zrobi lepiej, jak Wam to bardziej pasuje. Chodzi o to, żeby rzeczywiście ten oddech był bardzo głęboki i bardzo powolny. Jak przygotowywałam prezentację, to wymyśliłam sobie, że zaproszę Was tutaj teraz do tego oddychania, ale patrzę z przerażeniem na zegarek, a mam jeszcze trochę do opowiedzenia, więc pozwolę sobie tutaj się zatrzymać, zapraszając Państwa w dogodnym dla Was momencie, żebyście spróbowali, powtarzając cały ten cykl minimum 5 razy. I właściwie ten głęboki oddech, to oddychanie do kwadratu, czy też po kwadracie, jak niektórzy mówią, można stosować właściwie wszędzie, bo tego nie widać, to nic nie kosztuje i nawet można się tam w pracy gdzieś odsunąć od biurka, popatrzeć w okno i oddechnąć sobie do kwadratu. Jeżeli to Państwu nie wystarczy, to tego się już raczej nie da w pracy zrobić, ale z panem profesorem Pawłem Holasem postanowiliśmy Państwu tutaj udostępnić w ramach tej prezentacji jego propozycję medytacji oddechowej. Można sobie albo zeskanować tutaj ten obrazek na środku, albo po prostu w prezentacji kliknąć w link, który przeniesie Państwa do filmiku nagranego specjalnie dla wolontariuszy przez pana profesora Pawła Holasa. To jest dostępne za jednym kliknięciem i na to już potrzeba troszkę więcej czasu, jak również pewnej takiej swobodnej przestrzeni, żeby to zrealizować. A zatem właściwie pierwsze, o czym mówimy, kiedy mówimy o redukcji napięcia, redukcji stresu, też takiego napięcia w ciele, to jest oddech. I to jest bardzo proste i słuchajcie, nic nie kosztuje. A czwarta rzecz, o której pewnie warto powiedzieć, to też o takim byciu we własnym życiu. Fajnie mówią o tym dzieci w szkole. Dzieci w szkole mówią, niech na chemii będzie chemia, niech na biologii będzie biologia, niech będą takie sfery wolne od wojny. Miejmy też inne przestrzenie. Nie zapominajcie proszę o byciu także we własnym życiu, o byciu z bliskimi. Myślę, że my w tej chwili bardzo wszyscy potrzebujemy zwykłej rozmowy, przytulenia albo po prostu wspólnego spędzania czasu. Prostego, bez żadnych tutaj, nie mam na myśli żadnych nie wiadomo jakich zaplanowań tego czasu. Wystarczy po prostu spacer na przykład. Pamiętajcie o rutynie, o takich swoich rytuałach, które kiedyś Wam też przynosiły regenerację, jakąś ulgę. Nie rezygnujcie z przyjemności, z takich drobnych przyjemności. Takie pytanie, które warto sobie zadać przy tej okazji, w jaki sposób zazwyczaj się regenerujesz? Co dla Ciebie działa? Jedni na przykład biegają i uwielbiają to napięcie zostawiać w ruchu, w takim dynamicznym ruchu, a dla innych znakomitym sposobem regeneracji będzie na przykład właśnie medytacja. Dbaj o tą przestrzeń. A przede wszystkim zatrzymaj się przy swoich oczekiwaniach wobec siebie i innych. Czy to są
zasadne oczekiwania, czy może nieuzasadnione. Spróbuj je racjonalizować, ale nie zapominaj o byciu także we własnym życiu. Kolejna rzecz, o której warto powiedzieć, no to tutaj, przepraszam Państwa za określenie, ale wrzuciłam to do jednego worka, dlatego że różnym osobom pomagają różne rzeczy. Niektórzy medytują, inni potrzebują modlitwy, jeszcze inni podejmują ćwiczenia z uważności. Inni potrzebują to jakoś trochę połączyć i na przykład praktykują jogę. Co Wam pomaga? Co Tobie pomaga? Tutaj znowu profesor Hollas rekomenduje medytacje prowadzone przez panią Ewę Kochanowską. Jeżeli Państwo zechcecie skorzystać z tych linków, to one też są specjalnie przygotowane dla Was. Wystarczy kliknąć i zobaczyć, czy to mi pasuje. Jakoś zatrzymując się przy tym slajdzie, no mam też takie poczucie, że opowiadam Państwu o takich narzędziach, które stosujemy też w pracy psychologicznej i one zwykle są znakomitymi sposobami radzenia sobie ze stresem. Ale na pewno wiemy, że nie ma jednej recepty. I dla jednej osoby pomoże medytacja, a inna osoba mówi, no Pani Aniu, no w ogóle to jest katastrofa, ja po prostu tego nienawidzę, no ile można leżeć. I jak ta pani mi coś tam mówi w tych słuchawkach, to mnie ten głos tak naprawdę irytuje, ja tego nie chcę dla siebie. Ja jakoś inaczej się regeneruję. Okej, to co Tobie pomaga? Być może to są takie sposoby, które w ogóle się nie znajdują na tym slajdzie. Może one są na innych slajdach. Rozszerzeniem może być też taka propozycja profesora Pawła Hollasa, jak skanowanie ciała i to oczywiście jest niepotrzebne żadne urządzenie, oprócz naszej uważności i takiego myślenia o tym, co się dzieje w naszym ciele, jak ja odczuwam to moje ciało, co się dzieje w poszczególnych jego częściach. I tutaj też, jeżeli Państwo sobie zeskanujecie potem z prezentacji ten obrazeczek albo klikniecie w link, to natychmiast przeniesie Was do odpowiedniego nagrania. I to jest już taki prezent od profesora Hollasa, medytacja trudności, to też jest dla Was przygotowane pod tym linkiem. Ruch fizyczny. Wszyscy ci, którzy nienawidzą medytacji, mogą powiedzieć, o no właśnie, dokładnie, bo ja jak sobie pobiegam albo pójdę do lasu i się tak wyspaceruję i w ogóle z nikim nie będę o niczym rozmawiać, albo jak pojeżdżę sobie na rowerze i się tak zmęczę porządnie, poczuję, nie wiem, wiatr we włosach, no to ja wtedy będę mógł powiedzieć, to ja się tak chronię i to jest mój sposób ochrony. W porządku. Szukajcie dla siebie, co z tego wszystkiego może być dla Was, żeby nam tych zasobów wystarczyło na dłużej. To jeszcze raz przypomnę to wszystko pod tym hasłem dzisiaj. I ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć. W psychologii jest taki nurt, już nie wchodząc w szczegóły, który nazywa się psychologią pozytywną i o tym można mówić w ogóle do rana. Ale są takie narzędzia, które proponuje psychologia pozytywna, żeby trochę przekierować nasze myślenie też na takie obszary, w których nie ma ciemnych myśli, nie ma myślenia o trudnościach, o problemach, a możemy w każdym dniu znaleźć coś, co możemy troszkę dłużej zatrzymać. I taką techniką zaczerpniętą z psychologii pozytywnej jest tak zwany dziennik dobrodziejstw, to tak trochę dosłownie z angielskiego tłumaczone. I polega to na tym, że notujemy sobie wieczorem jakieś przynajmniej 3 rzeczy albo wydarzenia, które przyniosły tego dnia zadowolenie. To jest tak tłumaczone, ale ja tak sobie mogę powiedzieć, które były czymś dla nas dobrym. To jest coś, do czego ja się dzisiaj uśmiechnęłam. Co to było? Jak co zobaczyłam? Albo co się dla mnie wydarzyło ciekawego dzisiaj, albo takiego, co przyniosło mi radość być może, albo chwilę przyjemności, albo coś, co pomyślałam sobie, ale fajnie.
to żebyśmy wieczorem przypomnieli sobie takie okruszki, żebyśmy pozbierali takie okruszki. No każdy dzień składa się z takich drobnych chwil. I nawet jeżeli jest bardzo trudno i bardzo ciężko, to jeżeli znajdziemy taki jeden okruszek, no to on nam trochę rozświetli. Jak myślę o tym okruszku, to przypomina mi się ta cudowna Amelka z tego metra w Kijowie. Już wiemy o tym, że Amelka jest bezpieczna i jest w Polsce i spełniło się jej marzenie i wystąpiła na scenie. A usłyszałam tą piosenkę Amelki Mam tę moc w dniu, który był dla mnie strasznie trudny wtedy, z różnych powodów. To był strasznie ciemny dla mnie dzień. Jak usłyszałam tą dziewczynkę, to pomyślałam sobie, podejrzewam, że ona nie tylko dla mnie była takim światełkiem, bo wyobrażam sobie, jakim światłem było to dziecko dla wszystkich tych, którzy tam siedzieli w metrze. Ale jak sobie myślę teraz o tym, że o tym dziecku właściwie cały świat usłyszał i że ona ten okruszek zaniosła wszędzie, bo dzisiaj Amelka była gwiazdą BBC, nie wiem, czy wiecie Państwo, ale dzisiaj o Amelce było w wiadomościach porannych BBC. To ja myślę sobie, że nawet w takim mroku jesteśmy w stanie znaleźć taki okruszek. To drugie narzędzie, które też no, może ma taką specyficzną nazwę przechowywanie przyjemności, ale tu instrukcję macie już pełną do realizacji tego pomysłu. Jeżeli znajdziemy taką przyjemną chwilę, to możemy zawsze spróbować ją zatrzymać ze sobą na dłużej. Wiem, że tu są z nami nauczyciele. No jakoś myślę sobie, że nawet jak jest bardzo ciężko, bo też jestem nauczycielką, wprawdzie dorosłe dzieci już ze mną pracują, ale też jestem nauczycielką. I są takie sytuacje, które dla nas nauczycieli, no w ogóle wiatr w żagle, no skrzydła nam się podnoszą, jak na przykład dzieci zadają nam jakieś pytania, albo widzimy, że te dzieci, duże, małe i całkiem dorosłe, są zainteresowane tym, co mówimy. To jakbyśmy spróbowali sobie zatrzymać w pamięci tą chwilę na dłużej. Jak ja się wtedy czuję? Jak się czuje moje ciało? Co widzę, słyszę, co czuję wokół siebie? Być może ten taki dziecięcy gwar. Jakie kolory, dźwięki, zapachy? No zatrzymaj na chwilę przy sobie tę przyjemność. I ponieś ją sobie jeszcze kawałek dalej. Już nie będę dalej się zatrzymywać przy tej instrukcji, ale no mam nadzieję, że ona się komuś przyda kiedyś w takim momencie, gdzie zaczniemy sobie ten koszyczek z tymi przyjemnościami gromadzić, bo to nas rozświetla. Zwłaszcza w tej chwili myślę, że to może się przydać. No i na koniec chciałabym Państwa zaprosić jeszcze do takiej refleksji. Poczucie winy. Bo ja Państwa przecież zapraszam dzisiaj do takiego, odpoczywam, medytuję, chodzę na spacery, regeneruję się, zbieram te pozytywne odczucia. A fakt jest taki, że tam jest wojna. Tu dzieci potrzebują pomocy. Przyjechali ludzie po strasznych doświadczeniach. No i jak ja mam to sobie w ogóle dać? Szanowni Państwo, wiem, bo pracuję z pacjentami też wokół tego, z wolontariuszami też wokół tego i rozmawiamy z kolegami, też koleżankami o tym, z kolegami, koleżankami, terapeutami, psychologami. Mamy poczucie winy. Jeżeli myślę o tym, że ja mam sobie jeszcze tutaj coś zabezpieczyć, a to poczucie winy
może tak się zdarzyć, że będzie nam blokowało organizowanie czasu w ogóle przeznaczonego na zadbanie o siebie. Może też sprawić, że ten czas nie będzie efektywny, bo i tak odpoczywając, ja będę myśleć, że ja nie powinnam. Będę odczuwać napięcie, że ja nie powinnam. Słuchajcie, nie będzie wtedy regeneracji zasobów. To będzie tylko trochę jakby takie udawanie, że okej, ja tam coś dla siebie zrobię, żeby się zregenerować, żeby tych zasobów w pomaganiu wystarczyło mi na dłużej, ale to nie będzie regeneracja prawdziwa. A słuchajcie, no znów powtórzę, że jestem tu w bardzo z określonej perspektywy, ale przecież wiemy o tym, że z pustego to i Salomon nie naleje. I jeżeli nie będziemy regenerować swoich zasobów, to nie wystarczy nam na długo, a te zasoby naprawdę są nam bardzo potrzebne. W takiej sytuacji, jak nam się pojawia poczucie winy, słuchajcie, co byście powiedzieli swojemu najlepszemu przyjacielowi, który mówi, słuchaj, no mam poczucie winy, no jakby wiesz, no ja mam wszystko, mam dach nad głową, mam co jeść, ja mam wszystko, no w ogóle jakie zasoby, w ogóle, no nie, mam poczucie winy. Co byście powiedzieli w tej sytuacji swojemu najlepszemu przyjacielowi? Jakich słów byście użyli? Na co byście zwrócili uwagę? A o co byście się zatroszczyli, jakbyście widzieli, że wasz najlepszy przyjaciel traci już swoje zasoby, a jeszcze chce coś robić, a jeszcze chce coś działać? I z jednej strony to jest piękne, bo to daje nam nadzieję na przetrwanie tego trudnego czasu. Ale to współczucie dla siebie, ta życzliwość wobec siebie, to jest, słuchajcie, wielka siła. Zamieszczam tutaj króciutki link, jeżeli ktoś chciałby troszkę sobie pogłębić to myślenie o tak zwanym self-compassion, to tutaj o takim współczuciu dla siebie, o byciu w życzliwości dla siebie, to być może ktoś tutaj pod tym linkiem znajdzie też dla siebie inspirację. Więc tak sobie myślę o tym, że to poczucie winy, że wokół tego poczucia winy też nam się bardzo dużo dzieje. I tym poczuciem winy też w jakiś sposób warto się też zająć. Ja za chwilkę zaproszę Państwa do dyskusji, ale zanim to zrobię, zanim oddam Państwu głos, to chciałabym jeszcze przedstawić Państwu króciutki filmik, jeden z 4, 5 właściwie, które są teraz szykowane dla Państwa wolontariuszy. Tutaj osoby, które zajmują się realizacją tych filmików, znaczy to jakby dzieje się w ostatnim czasie i nie zdążyliśmy tego dopracować, ale ten filmik, w którym głos zabierze Pan profesor Paweł Cholas, koniecznie chciałabym Państwu na koniec jako podsumowanie tego naszego dzisiejszego spotkania pokazać. Ponieważ one nie są jeszcze gotowe i nie są zautoryzowane do końca, to ja nie mogę wrzucić do nich linków, ale te filmiki tutaj podejrzę sobie, one jak będą gotowe, to zostaną opublikowane na uniwersyteckim kanale na YouTube, a także zamieszczone na stronie Wydziału Psychologii i stronie głównej UW w zakładce Ukraina, pomoc psychologiczna. I to będzie 5 takich bloków tematycznych związanych właśnie z sytuacją pomagania. Ja już zatrzymam udostępnianie i zatrzymam też nagrywanie.